Bajka ma tytuł o plusie i minusie. Pewnego dnia udałem się do świata Poznania. Siedziałem tam chwilę w wiosce. Starszyzna opowiadała mi to i tamto, a w którymś momencie powiedzieli, że właśnie w góry, gdzieś wysoko, wybrało się dwóch młodzieńców. Pytam, po co się wybrali w góry? Bo widziałem takie ogromne poruszenie w gawiedzi wioskowej, ale też wśród tych wszystkich, którzy mi to opowiadali. Właściwie dzisiaj jest taki dzień, jeden dzień w roku, kiedy młodzież szuka groty. Groty, która, gdy się do niej dostaną, pomaga im wejść w dorosłość. Wow, co za wielki dzień, wspaniale. Pytanie jest moje, czy ja się tam mogę udać? No oczywiście możesz, no ale ty już raczej jesteś dorosły. No tak, wiem, jestem dorosły i nawet jestem dojrzały, wiesz, wiekowo jestem dojrzały. No ale skoro w świecie Poznania jest takie miejsce, taka grota, która właściwie przyczynia się do tego, że młodzież wchodzi w dorosłość, to ja bym bardzo chciał to zobaczyć. Najstarszy z rodu w wiosce mówi, no to idź. No i poszedłem. Powiem szczerze, że jak na moją dojrzałość trochę musiałem się wdrapywać, jak ta kozica czasami, ale wiecie, kozica dobrze chodzi po górach, a ja czasami musiałem się zatrzymać. Ale wszystkie kamienie, które leżały po drodze, podpowiadały mi, gdzie jest ta grota. Gdy do niej dotarłem, rzeczywiście zobaczyłem dwóch chłopców. Przywitałem się z nimi. Zapytałem, jak macie na imię? A chłopcy odpowiedzieli, ja mam na imię Plus, a ja mam na imię Minus. Czyli do groty przyszło dwóch chłopców, Plus i Minus. A ty po co przyszedłeś do nas? Zapytał Plus. No przyszedłem, bo akurat tak się zdarzyło, że odwiedziłem świat Poznania. No i w wiosce powiedziano mi, że wy udaliście się w góry, że tutaj jest taka grota, do której jak się wejdzie, to wejdziecie w dorosłość i coś się tam w niej będąc dowiecie. No powiem szczerze, że mnie to bardzo zainteresowało. Powiedział Plus. I chcesz z nami wejść? No jak pozwolicie, to oczywiście. No nie wiem, czy pozwolicie. No ale bardzo bym chciał, bo powiem szczerze, że nie byłem nigdy w takiej grocie. No ale wiesz, my już tu przychodzimy 3. rok. No i co? I grota nas nie wpuszcza. I jak to? No tak, bo starszyzna zawsze mówi, że grota nas dopiero wtedy wpuści, jeżeli my powiemy o określone słowa. No i co? No 3 lata żeśmy próbowali, nawet jednej nocy to byliśmy tutaj całą noc i cały dzień, 24 godziny, bo tyle można być w tym miejscu. I grota też była bez wpuszczania nas do środka. Rozumiem, że to ma prawo być jakieś powiedzenie, może to nawet jakieś zaklęcie. Starszyzna mówi, że brak tu zaklęć. Po prostu musimy odkryć takie powiedzenie, które nas wpuści do groty. A czy ta grota ma jakąś nazwę? Zapytałem. Tak, to właśnie jest grota miłości. Jeśli to jest grota miłości, no to powiedzenie musi być związane coś z miłością. Może się w tym roku wam uda. No zastanówcie się. I usiadłem na kamieniu obok.
Siedziałem dłuższą, dobrą chwilę. A chłopca, właściwie młodzi już mężczyźni, próbowali różnych słów, wypowiadali różne słowa, aż w końcu Minus wpadł na pomysł i powiedział głośno: otwórzcie się wrota do tego wspaniałego miejsca. Niech to zdanie was otworzy, ani dobre, ani złe. I wyobraźcie sobie, że wrota się otworzyły. Weszliśmy do środka, ale w środku było ciemno, bardzo ciemno. Zapytałem chłopców, czy może wzięli jakieś łuczywo, może jakąś latarkę. Okazało się, że są dobrze przygotowani i mieli ze sobą latarkę. Poświecili, zaświecili i naraz zobaczyliśmy wszyscy, że w tym miejscu, w tej pieczarze były 3 sektory, a właściwie 4, bo gdzieś tam z daleka też coś było widać. Wszyscy się zastanawialiśmy, co by to mogło być to 4, ale i tych 3 sektorów w ogóle nie znaliśmy. No ale to chłopcy, mężczyźni młodzi mieli to odkryć, więc stałem i słuchałem, patrzyłem. Pierwszy sektor, powiedział Plus do Minusa. Co tam widzisz? Jest jakiś duży napis. A co jest na nim napisane? Przeszłość i zaprzeszłość. A, to moja babcia często mówi w domu o przeszłości i o zaprzeszłości mówi mój pradziad, który jeszcze żyje. No to może chodzi o ten czas, taki z tego życia i z poprzednich żyć, no przeszłość, zaprzeszłość. Chodź, zajrzymy do drugiego sektora. No, drugi? A co tam jest napisane na tej tabliczce? Teraźniejszość. O, ciekawe, teraźniejszość. No, z kolei moja mama często mówi o tym, że trzeba żyć w czasie tu i teraz. To jest teraźniejszość. To już nawet nie mam co zaglądać do tego 3. sektoru, bo pewno tam jest napisana przyszłość. No, Minus spojrzał na Plusa. No, jesteś kształcony, rzekł. No tak, bo często marzę. A wtedy, jak mówię, że o czymś marzę do swoich kolegów, a nawet do ciebie, to ty mi mówisz, czy nawet koledzy mówią, to jest przyszłość. O tak, to prawda. Rzeczywiście tak jest. No dobrze, 3 sektory. Przeszłość, zaprzeszłość, tu i teraz, czyli teraźniejszość i przyszłość. No ale gdzie my tutaj możemy się stać dorośli? I jaka tu jest tajemnica, żeby wpuściła nas w świat dorosłych? Starszyzna wioskowa mówiła, że tu jakieś wtajemniczenie nas czeka. Jakie tu wtajemniczenie? 3 tabliczki i koniec. Chodź, pójdziemy do tego 4. sektora. No dobra, chodź, powiedział Minus. Podeszli, a tam wielki napis, jeszcze większy niż te 3 poprzednie. Puszka Pandory. O tym nikt nie mówił w wiosce. Może trzeba iść do miasta. Wiesz, co to znaczy puszka Pandory? Ale patrz, na dole jest inna jeszcze karteczka. O, ciekawe. Tam na górze jest duży napis, a tu jakaś karteczka leży? Może to zostawili ją ci, którzy byli tutaj poprzednio. I co tam jest napisane na tej karteczce? Dla dojrzałych. Aha, dla dojrzałych.
To znaczy, że ten sektor to może za jakiś czas, a my mamy te 3 sektory. No ale co mamy przed nimi, czy z nimi, czy w nich zrobić? Chodź, wejdziemy. I weszli tam do środka, ale nic się nie działo. Weszli w przeszłość, w zaprzeszłość, weszli też w tu i teraz, czyli teraźniejszość, weszli też w przyszłość. Nic się nie działo. Pewno trzeba znowu jakieś powiedzenie. Tak jak wpuściło nas tutaj to powiedzenie, które żeśmy wypowiedzieli, ani dobre, ani złe. Może i tutaj coś trzeba powiedzieć, tylko pewno to już dla mnie jest za dużo. Znowu coś trzeba myśleć. Co z tego, żeśmy tutaj weszli, kiedy może się zdarzyć, że nic z tego, rzekł Minus. Minus, przestań narzekać. Daj spokój, zaraz coś pomyślimy. Może Bajarz nam podpowie i zwrócili uwagę na mnie. Ale ja nigdy nie byłem w takim miejscu. Pierwszy raz byłem. I właściwie jestem już dojrzały. Jak to się właściwie stało, że wpuszczono mnie w dorosłość? Sam się nad tym zastanawiałem. No ale co kraj to obyczaj. W tej wiosce był taki zwyczaj. No więc cichutko stałem. Ale naraz w przeszłości zaczęło się coś kręcić. Kręciło się dobrą chwilę, kręciło. Raptem pojawił się obraz. O, to ja, rzekł Minus, patrząc na obraz. To ja! Stłukłem wtedy swoją koleżankę. Ale jej dałem w dupę. Tak, to ja. Rzeczywiście, faktycznie. I nad obrazem pojawiły się jakieś słowa. Właściwie to były pytania. Minus spojrzał na pytania, na obraz, na którym zobaczył, że bije swoją koleżankę. I czyta pierwsze pytanie, co było w tym zdarzeniu złego. No, patrząc z perspektywy czasu, no to wiadomo, zbiłem ją, natłukłem. Miała nawet siniaka, bo ją przewróciłem. Ale zrobiłem to bez potrzeby. To była moja złość, którą wywaliłem na niej, dlatego że dostałem złą ocenę w szkole. A wiedziałem, że mnie z tej złej oceny rozliczą rodzice. No potoczyła się, poszło jakąś bzdurę i dowaliłem jej. I ty bijesz kobiety, dziewczyny? Zadziwił się Plus. No co się dziwisz? A tobie to się niby nigdy to nie zdarzyło? No, ale przeczytaj drugie pytanie. Co w tym złu było dobrego? No, dobre było to, że po jakiejś chwili opamiętałem się. Doszło do mnie, że to przecież o co chodzi? To przecież wywaliłem na niej swoje emocje z racji tego, że dostałem złą ocenę. No i w czym się zmienisz na przyszłość? Podpowiedział Plus Minusowi. No w czym się zmienię? No wiadomo, że muszę jako osoba dorosła panować nad emocjami. Mama zresztą często mówi, panuj nad emocjami, zastanów się, przemyśl. No to co ja zrobiłem po zadaniu tych 3 pytań? No co zrobiłeś? Zapytał Plus. No w jakimś sensie uporałem się z przeszłością, to znaczy zrozumiałem ją, oczyściłem z niezrozumienia tego, dlaczego się tak zachowałem. No i co z tego płynie? Plus spojrzał na ścianę, a na ścianie groty
były kolejne pytania. Popatrz, pokazały się kolejne pytania. No widzę. Zdaje się, że my tutaj będziemy nocować. Nie wiadomo jeszcze ile tych pytań. I w ogóle, o co tu chodzi? A co było dobrego w tej sytuacji, w tym zdarzeniu? Zapytał Plus. No, dobre było to, że w końcu uświadomiłem sobie, że lubiłem się znęcać nad słabszymi. A dziewucha była słabsza. Wiadomo, dziewczyny to dziewczyny. Chociaż znam taką, która dałaby radę każdemu mężczyźnie i chłopakowi też. Tym bardziej chłopakowi też. No to już wiesz. A co w tym dobru było złego? No, powiem szczerze, że nie wiem do końca i to było dobre, dlaczego tak się zachowałem. Właściwie nie wiem do końca, dlaczego tak się zachowałem. No bo pewno jeszcze wiele razy do tej sprawy i rzeczy muszę wrócić. Naprawdę. Więc w czym się zmienisz? No, pewno jeszcze za jakiś czas przypomnę to zdarzenie. I uświadomię do końca, zrozumiem, dlaczego tak się zachowałem. Ale na dzisiaj to wszystko, co mogę powiedzieć. No ty zobacz, co tam jest namalowane. Tam jest namalowane takie otrzepywanie się jak pies z wody. Ale przedtem, zanim trzeba to zrobić, tak rozumiem, że mam się tak otrzepać jak pies z wody, żeby zrzucić tą energię tego ćwiczenia, to jest napisane, co przebaczam, co wybaczam, co odpuszczam. Ja wybaczam sam sobie to, że byłem taki mało rozważny, mało się zastanawiałem nad tym, że te emocje mnie popchnęły do tego, co zrobiłem. A ja przebaczam sam sobie, że mało się nad tym zastanawiałem w ogóle, co robię. To był impuls. A co odpuszczam? Złoszczenie się na nauczyciela, że mi postawił taką ocenę, a ja się tak przedwczoraj wtedy przygotowywałem. Bo wczoraj też się przygotowywałem, a dzisiaj rano, z samego rana zobaczyłem na komputerze, że dostałem za pracę, którą wczoraj robiłem i była kartkówka, słabą ocenę. Więc to dotyczy przeszłości, teraźniejszości. No ale co tu się złościć? Po prostu nauczyciel bardzo dobrze wie, jaką ma postawić ocenę. No dobra, przestaje się złościć. No i teraz się możesz otrzepać. Widzisz tego psiaka? No więc nic. Zaczął w nic się wpatrywać, bo wtedy lepsze skupienie było i trzepać, wytrzepał całą energię tego zdarzenia i wtedy pojawiło się kolejne pytanie. A pytanie brzmiało, co w to miejsce dasz, włożysz nowego? No panowanie nad emocjami, wiadomo. I zamknął się sektor przeszłości za przeszłości. Patrz, został tylko czas, tu i teraz. Widzisz to? No widzę. Myślisz, że jestem ślepy? Widzę wszystko to samo, co ty. Rzekł Plus. Teraz jestem w czasie tu i teraz. Daną sytuację przepracowałem, oczyściłem, zrozumiałem, znalazłem się w czasie tu i teraz. Ale co ja tu będę robił? Popatrz, tam jest karteczka. Karteczka. Może i karteczka. Wyskakuje jakiś napis. No, przeczytaj, jakoś słabo widzę. Przeczytaj, proszę. Jakie masz w życiu marzenia?
Jakie mam marzenia? Czyli jak przepracowałem to, co miałem przepracować z danego zdarzenia, wyskoczyło mi, jakie mogę mieć marzenie. Patrz tam, drugie słowo. O, widzę, co chcesz osiągnąć w życiu. No myślisz, że ja wiem, co chcę osiągnąć w życiu. Daj spokój, jestem jeszcze młody, ale motocykl chcę mieć. No to wiesz, no może to być twoje osiągnięcie. Oczywiście, ale pewno to chodzi o to, kim chcesz zostać może. A, kim chcę zostać? Ale ja jeszcze nie wiem. Może motocyklistą? O, ostatnio chodzi mi po głowie, że będę fryzjerem. No to znaczy, że coś ci chodzi po głowie. Może coś opowiesz. No dobrze. Mam marzenie, żeby zostać motocyklistą. Moim marzeniem jest też, żebym został fryzjerem. A właściwie to mam bardzo dużo marzeń, bardzo dużo. Spójrz, co się dzieje. No widzę obraz motocyklisty. Widzę obraz doskonałego fryzjera. Jakie kolejki do niego. O mój Boże. Takim właśnie chcę być. Popatrz, widzę jeszcze tam w oddali mnóstwo różnych podróży. No tak, mówiłem wczoraj mamie, że uwielbiam palcem na mapie podróżować, a w przyszłości będę podróżował, że to moje marzenie. No widzisz, nawet same ci się pojawiają marzenia, bo żeś o nich zapomniał. No ale marzenia to marzenia. Osiągnięcia to osiągnięcia. Co ja niby tutaj w tym czasie, tu i teraz mam dalej robić? O, popatrz, deseczka z napisem się pojawiła. Każdego dnia w oparciu o to, co się zdarzy, zrób podsumowanie 3 pytaniami. Jaki wniosek płynie z tego dnia? Czego cię ten dzień nauczył? Co zrobisz lepiej? A jak masz czas, to 4 pytanie. Jakie znaczenie miał dla ciebie ten dzień? No i co to robi? Moja babcia to robi każdego dnia. Uczyła mnie to już wiele razy. Ale właściwie ja jestem bez zadawania jeszcze tych pytań, powiedział Plus. No to znaczy, że mamy pewno już teraz zadawać te pytania, że do tej pory robili to starsi, ale teraz i my wchodzimy w czas dorosłości, rzekł Minus. Pewno tak jest, jak mówisz. Pytanie, czy mi się chce, rzekł Plus. Chce ci się, nie chce? Jesteśmy w tym miejscu, w tej grocie, która jest wtajemniczeniem. W związku z tym pewno będziemy to robić na amen, rzekł Minus. No, skoro ty tak mówisz, to ja tym bardziej. Jestem w końcu Plus. Oczywiście. I sektor drugi się zamknął. W to miejsce pojawił się sektor trzeci, który jakby się przesunął, bo był w innym miejscu, ale oni się nie przesunęli, tylko ten sektor do nich się przesunął i pojawiła się znana już im tabliczka przyszłość, a pod spodem spełnienie. Wow! Jeżdżę na tym motocyklu! O! Nawet czuję to. Czuję wewnętrznie jaki żar radości. Ale jestem szczęśliwy. Oj, zakład fryzjerski jakiś tam widzę. Rozumiem, że jeszcze muszę się wiele nauczyć tam w tym czasie, tu i teraz, w teraźniejszości. Ale jest. Oj, podróże są. Wszystko jest. Naprawdę. Wszystko jest.
Pewno to były te marzenia kluczowe. Bo tata mówi, że jak są marzenia kluczowe, to się wszystko spełnia. Marzenia poboczne służą marzeniom kluczowym. A mają prawo być takie marzenia, tata mówi, które są wydumane, bez potrzeby finalizacji. Więc rozumiem, że te były kluczowe, bo wszystkie na obrazach przyszłości się pokazały. No to jest marchewka. To jest wspaniała marchewka. Rzeczywista i prawdziwa. Warto się cofnąć do przeszłości. Coś przerobić. Warto być w czasie tu i teraz. Douczyć się czegoś. I wylądować w przyszłości, gdy przyjdzie na to czas. Wspaniale. Ale może pójdziemy tam do tego 4. sektoru, gdzie jest puszka Pandory. I ja zostaję tutaj, rzekł Plus, a ty jak chcesz, to idź. No dobra, skoro ty zostajesz, brak mi jest kompana, to jednak zostawię to na kolejne wtajemniczenie. Mam nadzieję, że kiedyś do tej groty jeszcze wrócimy. I Minus spojrzał na mnie, na bajarza. A ja z radością patrzyłem na młodzież. Byłem ogromnie szczęśliwy. Takie piękne miejsce. Grota miłości. Takie piękne wtajemniczenie. Dorosłe życie. A ja się musiałam uczyć tego wszystkiego przez klapy. Wiecie gdzie? 4 litery. A oni to mają na podorędziu. W grocie miłości. W wiosce. W świecie poznania. Ale powiem wam szczerze, że te klapy były dobre. Naprawdę były dobre. Bardzo mile wspominam ten czas i pewno wiele osób, tak jak ja, miało takie klapy w te 4 litery. Zanim do nich dotarło, że trzeba oczyścić przeszłość, żeby być w czasie tu i teraz i żeby móc się później spełnić w tym, czego byliśmy nauczeni i czego sami żeśmy się nauczyli. Chłopcy poszli do wsi, a ja z tyłu dreptałem za nimi. I już mało mi było do tej kozicy, która chciała skakać po kamieniach byle szybciej do tej groty miłości. Tylko rozważałem całe swoje przepiękne życie. A i zapomniałem wam powiedzieć, że chłopcom pogratulowałem wejścia w dorosłość. I wam też tego wszystkiego życzę. I jeśli chcecie się dostać do groty miłości i robić wszystko to, co trzeba w dorosłym życiu. Dziękuję wam za wysłuchanie bajki i życzę powodzenia. Cześć wam.